Witam wszystkich słuchaczy w 17. odcinku mojego podcastu, czyli Biuletynu Analitycznego o Kosmitach. Uprzejmie proszę słuchaczy, aby wspierać ten kanał, żebym nie stracił energii na nagrania, analizę tematu i dochodzenie prawdy. Nie ma większego motywatora do działania jak wysoka oglądalność, lajki, suby, komentarze, propagowanie kanału i duże zasięgi. Więc dajcie łapki w górę, jak możecie. Na samym początku przekażę bardzo krótką informację organizacyjną. Moją małą pracę naukową o religii paranormalnej wstępnie podzieliłem na kilka rozdziałów, ale pierwszy z nich okazał się bardzo długi. Dlatego już wcześniej zapowiadałem ponadgodzinne nagranie. Ostatnio jednak zdecydowałem się podzielić pierwszy rozdział na kilka krótszych części. A więc to nagranie, czyli 17. numer Biuletynu Analitycznego o Kosmitach, to pierwsza część rozdziału pierwszego mojego opracowania o tej religii. To tyle ze spraw organizacyjnych. A teraz ruszajmy z tym arcyciekawym tematem, czyli przechodzimy do rozdziału pierwszego. W części pierwszej będzie kilka wstawek wprowadzających w rozdział oraz całe moje opracowanie, więc proszę o cierpliwość. Nie byłoby tego mojego opracowania, gdyby nie nieustanne ataki z tej strony na chrześcijaństwo i Kościół katolicki. Atakują nas, więc jako katolik muszę reagować, a szczególnie mam obowiązek reagować, gdy znieważają Pana Boga. Więc taka jest bezpośrednia przyczyna powstania mojej pracy. Napracowałem się już niemało nad tym opracowaniem, a ono jest ciągle w trakcie pisania. W efekcie powstaje taka moja druga, mała, praca naukowa w zakresie szeroko pojętej tematyki kosmitów. Pierwsza z tych małych prac naukowych to moje nagranie numer 10, czyli o tym, co mówił Jan Wolski. Odnośnik do niej znajdziecie w opisie nagrania. Zaś ta, tak zwana mała praca naukowa, to analiza istniejącego zjawiska i nadanie mu konkretnej nazwy oraz obszerne scharakteryzowanie go i omówienie jego elementów. Zależy mi, abyście cierpliwie wytrwali do końca wszystkich części rozdziału pierwszego, żeby moja ciężka robota nie poszła na marne. Razem to zajmie około 1,5 godziny słuchania, ale w wersji bez muzyki można spokojnie włączać sobie dużo większą prędkość odtwarzania nagrań. Natomiast dzięki podziałowi rozdziału na części będzie łatwiej. Więc rozsiądźcie się wygodnie w fotelu i zapnijcie przysłowiowe pasy. Lecimy z tym koksem. Pewnie wiele osób jest zdziwionych tytułem tego opracowania. A cóż to za nowa religia ma być? Nikt jeszcze o niej nie słyszał. Otóż, w mojej ocenie, ta religia jest już w obiegu od wielu lat, ale jest ukryta, nienazwana. Tak, przyznaję się, to ja wymyśliłem ten termin. Nie ma w polskim internecie ani jednego dokumentu z frazą religia paranormalna, więc dlaczego audycje o tym? Otóż nie wytrzymałem ciśnienia, ale to dobrze. Pewne środowiska związane z tematem kosmitów atakują bez ograniczeń Kościół katolicki. Naśmiewają się z chrześcijaństwa. Co najgorsze, znieważają Pana Boga, a ja nie mogę nic na to poradzić. I to się dzieje od wielu lat. Nie ma u nich żadnej refleksji, żadnej poprawy. W sumie nie dziwi mnie to za bardzo. I ateiści czynią podobnie. I komuniści, lewacy, liberałowie, socjaliści również. Niektórzy chcą nas piłować albo topić w łyżce wody, a najlepiej pozamykać w obozach, jak to robiły, również z katolikami, różne totalitaryzmy. To jest język nienawiści głównego, mętnego nurtu skierowany przeciwko katolikom. Tylko jakoś mi to nie pasuje do tych środowisk, które, podobnie jak ja, zajmują się również tematem UFO, czyli kosmitami. Spodziewałbym się od nich większego obiektywizmu w ocenie tych spraw religijnych. Wszak trzeba być obiektywnym w branży ufologicznej, więc to się powinno przenosić na inne dziedziny. Przecież, na przykład oni, ci ludzie od aktywnego zajmowania się UFO, jak rozmawiają ze świadkami, to ich nie wyśmiewają, nie szydzą z nich,
ani ich nie atakują, a Pana Boga atakują, Kościół katolicki również i katolików też. To jest wszystko bardzo, bardzo dziwne. No cóż, od nich bym może nawet cierpliwie znosił te ataki na moją wiarę, ale oni znieważają Pana Boga, więc to jest pierwszy powód mojej reakcji. Po prostu zmusili mnie do odpowiedzi. Nie mogę milczeć, gdy dochodzi do zniewagi Pana Boga. Tak, moi drodzy, w takiej sytuacji muszę działać. Więc niech mają wszelkie żale do siebie, a nie do mnie. Kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. Takie jest przysłowie, a znaczenie jego może wyjaśnić sztuczna inteligencja, jakby co. Zaś dodatkowo znalazła ona podobne stwierdzenie w Biblii, w księdze Ozeasza, być może pierwotne dla przysłowia. A brzmi ono tak: oni wiatr sieją, zbierać będą burze. Zboże bez kłosów nie dostarczy mąki, jeśliby nawet dało, zabierze ją obcy. To tyle, jeśli chodzi o fragmenty z Biblii. A czy jest inny powód mojego opracowania? Ktoś spyta. Tak, jest taki powód, istotny. Drugi powód mojej reakcji to atak na katolików, na moją religię. Trzeba reagować, bo jak nie będziemy reagować, jak się będziemy dawać tak okładać, to naprawdę w końcu ktoś nam zrobi poważne kuku. Zaś trzeci powód opracowania tego cyklu audycji to moja naukowa potrzeba nazwania zjawiska socjologiczno-religijnego i opisania sprzeczności w tej nowej, odkrytej przeze mnie, religii. Zaznaczam, że teraz, w tym opracowaniu, nie polemizuję z jej wyznawcami, tylko charakteryzuję to zjawisko socjologiczno-religijne. Na polemikę może kiedyś przyjdzie czas. Chciałbym uprzedzić wrażliwe osoby wierzące w Boga, głównie mam tu na myśli katolików, że w tych odcinkach podcastu będę prezentował nieprzyjemne treści dla ich wrażliwego ucha. Po prostu chcę przedstawić to, co wygadują czołowi wyznawcy, a raczej propagatorzy religii paranormalnej, bez zamiatania niczego pod dywan. Chcę zaprezentować, jak obrażają Pana Boga, jak atakują Pismo Święte, jak atakują Kościół katolicki. Więc jeśli ktoś ma słabe nerwy co do takich ataków, to niech teraz zdecyduje, czy chce dalej nadwyrężać swój układ nerwowy, czy lepiej zostawić słuchanie tego opracowania osobom o większej wytrzymałości. No dobrze, to tyle słowa wstępnego. Więc przejdźmy do konkretów. Rzekomo oni są niereligijni. Tak się często deklarują wyznawcy religii paranormalnej. Niby udają prawie ateistów. Ale przecież religijność jest częścią ludzkiej natury, więc natury się nie oszuka. Człowiek jest zwierzęciem religijnym, jak mówi się żartobliwie, więc wyznawcy paranormalnej religii sami siebie oszukują. Próbują oszukać naturę człowieka. Tak naprawdę wierzą w różne nadprzyrodzone siły, choć nie zawsze zdają sobie z tego sprawę, że to też jest religia. Stąd kojarzy mi się ten ich kult paranormalny z jakąś wiarą zastępczą. Słuchając z ich ust różne sprzeczności odnośnie ich wierzeń w absurdy i rzekomej niewiary w religię, często pękałem ze śmiechu i komentowałem pod nosem te ich dziwaczne wierzenia. W końcu nie wytrzymałem i postanowiłem zrobić o tym wszystkim nagranie, czyli to jakby czwarty powód mojego opracowania. Jeszcze jedno, tytułem wstępu, gdyż może nie każdy słuchacz zetknął się z definicją takich pojęć jak religia oraz paranormalny. Więc powiedzmy sobie bardzo krótko, żeby nikogo nie zamęczać, co one znaczą, choćby potocznie. Potocznie religia to zbiory wierzeń i praktyk, które mają związek z oddawaniem czci jakimś siłom nadprzyrodzonym, bogom lub duchom. Odnosząc to do analizowanego przypadku w dalszej części opracowania, w zaprezentowanej analizie jako religię paranormalną mam na myśli głównie zbiór wierzeń w siły nadprzyrodzone. Natomiast sens słowa paranormalny najlepiej potocznie opisać przez pojęcie zjawisk paranormalnych. Przy czym ja tu widzę generalnie podział tych zjawisk na parapsychologię oraz na zjawiska nadprzyrodzone. To taki mój podział.
Parapsychologia zajmuje się zjawiskami związanymi z psychiką i umysłem. Natomiast zjawiska nadprzyrodzone to takie zjawiska, które są przypisywane działaniu sił innych niż prawa natury i są niemożliwe do wytłumaczenia w sposób naukowy. W kontekście religii paranormalnej pod terminem zjawisk paranormalnych mam na myśli zjawiska nadprzyrodzone. Reasumując, w dalszej części mojej małej pracy naukowej przez religię paranormalną rozumiem wierzenia w siły nadprzyrodzone powodujące zjawiska nadprzyrodzone. Chyba ładnie to zdefiniowałem, choć może dla niektórych nazbyt skomplikowanie. Ale dalej już nie będę nic więcej definiować. Przy tym wszystkim wyraźnie chcę podkreślić, że sami kosmici, według mojej oceny, nie są zjawiskiem nadprzyrodzonym, nie są żadną siłą nadprzyrodzoną, ale są fizyczni jak my, są z innych planet, takich jak nasza planeta Ziemia. A jedynie ich pojawianiu się towarzyszą tak zwane paranormalne zjawiska. To jest bardzo ważne, żeby nie łączyć kosmitów ze zjawiskami nadprzyrodzonymi. To są dwie różne parafie. Kosmici to cywilizacje, takie jak nasza. No, powiedzmy, podobne do naszej. A więc moje stwierdzanie obecności kosmitów na Ziemi nie jest paranormalną wiarą. Natomiast, jak ktoś wyjaśnia sprawę kosmitów w sposób paranormalny, to jest to już forma jakiegoś systemu wierzeń. Wróćmy do głównej analizy tematu. W mojej ocenie, w społeczeństwie naszym jest dość znaczna grupa ludzi, spoza głównych religii światowych, zajmująca się zjawiskami paranormalnymi, którzy wierzą w istnienie jakiegoś porządku ponadnaturalnego, jakichś sił nadprzyrodzonych, które wykraczają poza nasz świat zmysłowy. I ci ludzie próbują wyjaśnić jego naturę oraz wpływ na świat. Ta grupa nie reprezentuje jakiejś oficjalnej religii. Nie mam również na myśli wyznawców ezoteryki czy wyznawców New Age. Te dwa kulty to jeszcze dwa inne plemiona. Nimi też być może trzeba się będzie kiedyś zająć. A ja mam na myśli trzecie plemię. To są właśnie paranormalni, wyznawcy religii paranormalnej. Roboczo będę ich nazywał paranormalnymi przez analogię do katolików. Paranormalni versus katolicy. Myślę, że brzmi analogicznie. I nie można się tu doszukać negatywnego znaczenia. Katolicy są tacy, a paranormalni tacy. Pełna symetria. Nie należy też mylić ich z istniejącym kabaretem o nazwie Paranienormalni. A to by dopiero była heca. Wracając do głównego wątku. Więc ci paranormalni różnie nazywają wspomniane przed chwilą siły nadprzyrodzone, czy ten wspomniany porządek ponadnaturalny. Na przykład dodatkowym określeniem na to pojęcie jest tak zwana nieludzka inteligencja, której to inteligencji specjalnie nie nadają jakiejś konkretnej nazwy. Mówią też, że to jest jakiś nieznany system, bo to jest taka, nie do końca określona religia. Na pewno w coś wierzą, ale sami nie wiedzą do końca w co. A to wynika z tej przyczyny, że w religii paranormalnej brak jest dogmatów, bo i któż miałoby je ustalać? Ponadto rzeczona religia polega na ciągłym poszukiwaniu, na nieustającym gonieniu króliczka. Prawie każdy paranormalny wierzy w co innego. I prawie każdy ma inną opinię co do wspomnianych zjawisk nadprzyrodzonych oraz sił, które nimi sterują. Ale są elementy wspólne, które łączą tych wyznawców. To są takie odpowiedniki dogmatów. Podam je i omówię dogłębnie w kolejnych częściach pierwszego rozdziału, czyli w przyszłych nagraniach. A teraz wyobraźmy sobie pewną prostą grafikę. Nie jest ten schemat idealny. Po prostu na etapie pisania tekstu takie przedstawienie poglądowe przyszło mi do głowy, więc wcieliłem je w życie. Gdybym chciał jakoś umiejscowić tę paranormalną religię obrazowo w przestrzeni światopoglądów pod kątem religii i sprawy kosmitów, to posłużyłbym się kwadratem postawionym na jednym z rogów. Pominę w tym zobrazowaniu inne główne religie, czyli te niechrześcijańskie, jak również pominę inne wyznania chrześcijańskie. W dolnym rogu kwadratu umiejscowiłbym katolików, zazwyczaj sceptycznych wobec kosmitów.
ale również dopuszczających, jak ja, ich obecność. W sprawach religii katolik odrzuca istnienie sił nadprzyrodzonych innych niż wynikające z nauki Kościoła rzymskokatolickiego. Na drugim biegunie, czyli na przeciwległym rogu, umieściłbym religię New Age oraz ezoterykę. Te dwie religie się chyba nawet ich wyznawcom mieszają, tworząc czasami dziwaczny koktajl, jak u jednego ze znanych propagatorów tematu kosmitów. W tych religiach pojęcie Boga zazwyczaj nie istnieje lub jest trudne do uchwycenia. Natomiast, co jest zauważalne, to w obu tych religiach pojęcie kosmitów jest wsiągnięte w wierzenia religijne. W trzecim rogu umiejscowiłbym ateistów oraz niewierzących naukowców, którzy od strony religijnej negują zarówno katolicyzm, jak i New Age. I ezoterykę też negują. Jednocześnie są zazwyczaj sceptyczni wobec kosmitów, gdyż postrzegają ich od strony religijnej jako wiarę, a nie wiedzę. Patrzą na kosmitów negatywnie, bo przez pryzmat wierzeń New Age i ezoterycznych, które przecież oni negują. Więc zrównują wiarę w kosmitów do religii, do na przykład wiary katolickiej. A wszystkie wiary wydają się im nienaukowe i dziecinne. Czwarty róg kwadratu to ta religia paranormalna. Paranormalni postrzegają ezoterykę jako zbyt skrajną. Często paranormalni sięgają korzeniami do ezoteryki, wyrośli z niej, praktykowali ją, ale porzucili jako zbyt sekciarską lub zbyt szurską. Część paranormalnych jest nadal na styku ezoteryki lub mają do niej ciągoty. Również wielu regularnie ją praktykuje. Na przykład niektórzy telepatię tłumaczą przez ezoterykę. O związkach paranormalnych z ezoteryką będę dużo mówił, omawiając ich wierzenia. Gdzieś pośrodku poglądowego kwadratu umiejscowiłbym ateistów uznających obecność kosmitów. Przedstawicielem tego nurtu mógłby być Blania Bolnar, ale takie osoby działają również w pobliżu, wierzących paranormalnie, czasem do nich mrugając okiem. Ateistów ze środka kwadratu należałoby podzielić na niewalczących z chrześcijaństwem oraz na walczących z nim. Ci drudzy są pod tym względem bardzo podobni do paranormalnych, gdyż paranormalni walczą z nami wyjątkowo zaciekle. Ateiści walczący z chrześcijaństwem tym się różnią od paranormalnych, że nie wyznają paranormalnej religii. Teraz odpowiem na pewne pytanie z kategorii katolickiej. Jak ja postrzegam religię paranormalną z punktu widzenia zagrożenia dla istoty ludzkiej, porównując ją na przykład z religią ezoteryczną? Otóż postrzegam kult paranormalny jako mniej szkodliwy dla człowieka niż ezoteryka. Paranormalność nie jest tak fanatyczna, nie wymaga zaprzedania duszy szkodliwym ideom. Dlatego jest nieporównywalnie mniej niebezpieczna dla ludzi niż fascynacja wierzeniami ezoterycznymi. Oczywiście, to jest mój osobisty punkt widzenia, wyprowadzony na podstawie znanej mi nauki Kościoła oraz mojej intuicji. A teraz inne pytanie. Jak paranormalni postrzegają kosmitów? Otóż kosmitów paranormalni postrzegają głównie jako zjawisko paranormalne. To jest całkiem przeciwne podejście do mojego, gdyż ja traktuję kosmitów jako inne cywilizacje, które jedynie przy okazji wywołują wokół siebie zjawiska paranormalne. Czy ta religia paranormalna ma jakieś dogmaty? Otóż nie ma. Jak mówiłem, tu jest pełna dowolność wierzeń. Jedna osoba wierzy w jakieś paranormalne zjawisko, a inna nie. Jedna uważa, że różne byty są czysto energetyczne, a inna, że rzekoma nieludzka inteligencja manifestuje się fizycznie. Można tę ich religię nazwać religią indywidualną lub religią osobistą. Każdy wierzy w co chce, byleby nie w Pana Boga. Jeśli ktoś publicznie uwierzy w Pana Boga, to wyskakuje z tej sekty. Ta religia nie ma dogmatów, ale są pewne wspólne zasady, które łączą jej wyznawców. To jest takie wspólne spoiwo ideologiczno-religijne. Wśród tych zasad jest wiele stwierdzeń bądź zachowań bardzo negatywnych. W następnych częściach rozdziału pierwszego wymienię te zasady i omówię je.
Omówię szczegółowo to spoiwo, które ich łączy. Pierwsza ich zasada będzie mroziła krew w żyłach chrześcijan. Omówię ją w kolejnej części rozdziału. Wypatrujcie więc następnego nagrania. To na razie tyle. Warto wspierać mój kanał oraz moją działalność, żeby mi nie zabrakło energii. Jak widać, nie płynę z głównym nurtem. Nawet w ufologii. W efekcie tną mi zasięgi, więc potrzebuję pomocy słuchaczy. Polecajcie mój kanał, gdzie się da. Na forach, w mediach społecznościowych, znajomym, rodzinie. Z góry za to dziękuję.